Witam bardzo serdecznie, pozdrawiamy z Da Nang. Przyjechaliśmy tutaj, żeby pokazać wam, jak wygląda to urocze miasteczko. Tutaj się plażuje, więc pokażemy wam dzisiaj plażę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to po południu zabierzemy was ze sobą na zakupy, a wieczorem zobaczycie, jak smog zionie ogniem. Ale na razie, first thing first, zaczynamy od plażowania. A oto jest słynna plaża. Słynna, bo piękna, długa, piaszczysta i pusta. Jakbyście się tak mocniej rozejrzeli, to miejsce troszeczkę przypomina Miami, bo tutaj jest sporo takich wysokich hoteli zaraz przy plaży. Tu macie plażę, a pomiędzy jest deptak i ulica. No ale do Miami jeszcze trochę tutaj brakuje i na pewno też jest dużo lepsze cenowo Da Nang niż Miami. My tu jesteśmy po raz drugi. No i co? Ta plaża naprawdę przypomina trochę Copacabanę, bo jest długa, zawinięta, tylko jedyna różnica jest taka, że na tej plaży nikogo nie ma. Jak byliśmy to ostatnio, udało mi się puścić drona, pomimo tego, że zaraz obok jest baza wojskowa. No więc jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to zobaczcie zdjęcia z drona za 3, 2, 1... Udało się polatać. Mam nadzieję, że nie pójdę za to do wietnamskiego więzienia. Była szybka informacja, że raczej nie powinienem, ale jakby co, to DJI umywa ręce. No cóż, mamy nadzieję, że fotki wam się podobały i teraz lepiej rozumiecie to, co mamy wam do przekazania odnośnie tego Miami, Copacabany i pustej plaży. I cóż, lecimy na nią dalej. Idziemy na plażę. Piaseczek jest naprawdę sypki. O, jaki przyjemny i gorący. Także z lewej i z prawej jest bezkresna praktycznie plaża. Super to wygląda. Sami zobaczcie za mną. Dzisiaj nie można się kąpać. Tutaj pan ratownik właśnie ostro nawołuje, żeby wyjść z wody. Tutaj mamy napis piękny I love Da Nang. A tutaj właśnie są na plaży te łódeczki, które są wykorzystywane przez lokalnych rybaków do połowu ryb. Są takie łupinki, skorupki, ale to naprawdę fajnie wygląda. Oni rano pływają i potem pod wieczór też. Tak wygląda w środku. Praktycznie nic tutaj nie ma. Zresztą sami ocencie. W takim czymś, w takiej łupince wyruszają na połów w to morze. A tam za tą kolejną łupinką w cieniu chowają się kolejni rybacy z sieciami i próbują tutaj sieci rozplątać. Temperatura wody jest trochę zimnawa, zimniejsza niż w Tajlandii, muszę przyznać. Da Nang jest naprawdę super. Naprawdę polecamy tutaj przyjechać i skosztować trochę tej morskiej wspaniałości. Natomiast teraz jesteśmy tutaj w zimie, no może wiosna, początek marca, więc ta temperatura wody nie jest najlepsza. Temperatura słońca jest takie 27-28 stopni, więc całkiem przyjemnie dla nas. Ale ostatnio jak byliśmy tutaj we wrześniu, to było zdecydowanie cieplej, ładniejsza pogoda, morze było cieplejsze, także wszystko zależy od pory roku, którą wybierzecie na przyjazd do Wietnamu. Można tu niby przyjeżdżać cały rok, ale są okresy, gdzie jest lepiej i gorzej. Zresztą chyba po Hanoi widzieliście, że pogoda tym razem nam się nie trafiła najlepsza, zwłaszcza na tą północną część. Tutaj nie ma takiej dużej infrastruktury, gdzieniegdzie tylko są parasole i jakieś restauracje. Ale mimo tego no jest tak bardziej na dziko. Także bardzo, bardzo nam się to podoba. I kochamy Da Nang. Nie wiem, czy słyszycie, ale tutaj nad nami nagle zaczęło latać myśliwce. Także uciekamy.
Da Nang słynie również z tego, że tutaj pływają takie fajne, okrągłe łódeczki i to, co tutaj widzicie, to oczywiście, że jest wystawa, ale tak naprawdę to są łódki, którymi można by było popływać i połowić ryby. Tutaj są wszędzie palmy, to naprawdę przypomina Miami albo jakieś takie fajne wybrzeże z tymi palmami. Tutaj nam się bardzo, bardzo zawsze podobało. Ten deptaczek jest naprawdę super fajny. W ogóle to, co mi się mega podoba, to to, że zostawili taki stary budyneczek na samym środku. Ale wiecie, tutaj można się schować w cieniu, można tutaj sobie jakiś sport pouprawiać. Jest dużo takich możliwości, więc naprawdę taka plaża kompletna, a ludzi, jak widzicie, malutko. Ludziom często Wietnam nie kojarzy się jeszcze z takim, wiecie, typowym miejscem wypadowym. Okej, od kilku lat wyspa Phu Quoc stała się popularniejsza, ponieważ można tam polecieć bez żadnej wizy, ale naprawdę centrum Wietnamu, Da Nang, przepiękne plaże, długie, ładne hotele. Jak chcecie, tutaj znajdziecie te najlepsze marki, są Sheratony, są Hyaty, są Radissony. Jak wolicie bardziej backpackersko, są hostele, a jeżeli chcecie coś wypośrodkować, to też jest tutaj bardzo, bardzo dużo możliwości. Nasz hotel zapłaciliśmy może 200 zł za dobę. Mamy przepiękny apartament z kuchnią, z pralką, ze wszystkim, także nam akurat na tym zależało, żeby się wyprać przy okazji, więc warto wziąć pod uwagę też przyjazd w takie miejsce. Oprócz tego, że jesteście na plaży, macie miejsca jak Hue, jak Hoi An, do których możecie podjechać i możecie pozwiedzać, także nudy tu nie ma, a wieczorem naprawdę bardzo bogate życie nocne. Są knajpy, są dyskoteki, są kluby, cokolwiek chcecie. Tutaj na brak jedzenia na pewno nie możecie narzekać. Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie za ten poranek. Mam nadzieję, że plaża Wam się podobała, że rozważycie przyjazd do Da Nang, żeby trochę się pochillować. My teraz idziemy do hotelu, umyjemy się, przebierzemy, a po południu widzimy się na zakupach. Tata. Jesteśmy teraz przy rzece Han, która oddziela część turystyczną nad morzem od tej części takiej miejskiej, lokalnej tego miasta. Zabierzemy Was na Han Market. Chodźcie. Może jeszcze dodamy też, że Han Market pomimo niedzieli jest oczywiście otwarty, także nie musicie się przejmować. My się zastanawialiśmy, czy nie będzie jakoś się zamykał o 17, bo jak widzicie jest takie późne popołudnie, ale spokojnie, do 19:20 wszystko jest tutaj otwarte. Spójrzcie jeszcze, jak te chmury ładnie schodzą z gór. Mamy nadzieję, że to tylko ładny widok, nie oznacza dla nas jakiegoś deszczowego wieczoru. Zakupy zakupami, ale spójrzcie jeszcze na ten bardzo słynny most, tak zwany most Smoka. On ma 666 metrów, jest trzecim czy czwartym najdłuższym mostem w Wietnamie i to, co jest fajnego, to jak widzicie tam jego głowę, to ta głowa zionie ogniem 2 razy w tygodniu. Także jeżeli jesteście tutaj w sobotę lub w niedzielę, to o 21:00 warto przyjść na show. Ale spójrzcie, ile tylko budynków tam jest. To wszystko są takie resorciki, hotele dla turystów. Jeśli widzieliście odcinek z Bobę i podobał Wam się, to ten odcinek, a przynajmniej ta część odcinka też Wam się spodoba. Witamy się z Da Nang. Jesteśmy w Han Market i jak widzicie, jest tutaj co kupić. Znajdziecie tu rzeczy takie jak w Tajlandii, a także trochę więcej. Jak widzicie, market jest popularny. Musicie pamiętać o tym, żeby się targować. No i musicie przyjść przygotowani. Tutaj, z tego co pamiętam, ceny są troszkę wyższe niż w Hanoi. Generalnie, jeżeli chodzi o zakupy, to według nas najtańsze ceny najbardziej nam się udało targować w Hanoi. Tutaj jest trochę gorzej z tymi cenami, ale też można tanio kupić różne rzeczy. Dobra, cofam to, co przed chwilą powiedziałam. Dry feedy tutaj są po 50 000, w Hanoi kupowaliśmy po 100 i nie chcieli spuścić. Ten Han Market generalnie wygląda tak, że na dole są jakieś rzeczy, takie pamiątki, rzeczy jedzeniowe i tak dalej. Tutaj na piętrze, jak widzicie, wszędzie są ciuchy, buty i jest bardzo dużo ludzi. Myślę, że to dlatego, że jest weekend. Jak byliśmy tutaj parę lat temu, to praktycznie nikogo tutaj nie było.
a teraz są pumy. Patrzcie, jaka fajna koszulka. To nie jest pitbull, tylko pitbull. Tylko pamiętajcie o tym, żeby w takich miejscach jak najbardziej się targować. Cena powinna być dobra i dla Was, i dla pani sprzedającej, także nie martwcie się, jeżeli zapłaciliście więcej, mniej niż ktoś inny. Wystarczy, żebyście wy się z tym dobrze czuli. Tylko chcę powiedzieć, że jak zwykle z takiego miejsca wyszliśmy z za dużą ilością rzeczy i paradoksalnie ja kupiłem więcej, znaczy Gabi mi kupiła więcej, bo ja ten sobie nic nie kupił, ale kupiłem długie spodnie North Face'a, krótkie spodnie North Face'a, kupiłem 2 polówki i 2 dryfity. To są takie, wiecie, ciuchy, żeby po prostu po górach sobie polatać. Takie mają przeznaczenie. A Kani, co ty kupiłaś? 2 sukienki. I do jednej sukienki jest jeszcze coś, czego nazwy nie znam. Narzutka. Niech będzie narzutka. Narzutkę znam, będę ją wykorzystywał. Także polecamy przyjeżdżać w takie miejsca. Tu naprawdę od 50 000 można kupić sobie fajną koszulkę, taką, wiecie, dry fit albo bawełnianą. Ta bawełna ma bardzo dobrą jakość. I to jest naprawdę bardzo dobra koszulka. Więc my zakupy jak zwykle zrobiliśmy w Wietnamie. A teraz co? Żegnamy się z marketem i lecimy dalej. A ja chciałam jeszcze skorzystać z okazji i życzę wszystkim mężczyznom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mężczyzny i dla Ciebie też, kochanie. Dziękuję. Dlatego to zakupy. Gabi już idzie bawić się ze smokiem, ale do tego, żeby zionął, to my mamy jeszcze ze 3 godziny, także nie wiemy, czy dotrwamy. Ja wam powiem tak, Da Nang jest fajne, my bardzo lubimy do Da Nang przyjeżdżać, bo ono jest jeszcze nie odkryte do końca przez turystów, a już na pewno nie przez europejskich turystów. Także nie ma tutaj zbyt dużo ludzi, są bardzo fajne hotele, centralnie na plaży. Możemy tam rzeczywiście bez żadnego problemu sobie jakiś fajny hotel znaleźć. A poza tym jest to fajna baza wypadowa, żeby pozwiedzać, bo można tutaj zwiedzić Hue, czyli jedną ze stolic starych Wietnamu, można też zwiedzić Hoi An. W Hoi An moglibyśmy też się zatrzymać, no ale stwierdziliśmy, że właśnie dlatego, że i będziemy w Hoi An, i będziemy w Hue, to Da Nang też chętnie odwiedzimy, bo ostatnio bardzo fajnie tu się bawiliśmy. Smok już się zapalił, ale nam oczywiście nie chodzi o taki ogień, my czekamy na ten prawdziwy. Stwierdziliśmy, że przejdziemy te 666 metrów, żeby wam pokazać jak to jest, bo słuchajcie, są tu chodniki. W Wietnamie nigdzie nie ma chodników, a przynajmniej takich, po których chodzą ludzie. A patrzcie, jaki tu macie szeroki chodnik. Mocno się ściemnia, zaczynają się już imprezki. Da Nang to jest takie, wiecie, lokalne Las Vegas, które wygląda jak takie miasto grzechu, musicie przyznać. No i patrzcie, niby komuniści, ale oczko zrobili w kształcie serduszka. Także jest romantyzm w tej partii komunistycznej Wietnamu. No słuchajcie, miasto nocą wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jest oczywiście mega głośno, ale rozświetlone jest super. Tutaj jest most, a my teraz idziemy bardziej w kierunku już miasteczka. No i tak jak wspominaliśmy, już chyba polecamy zatrzymywać się na plaży, a w te miejsca sobie po prostu przyjeżdżać. Jeden smok im za mało, to postanowili sobie jeszcze postawić rzeźbę. Jak widzicie, ta rzeźba tak budząco przypomina, oczywiście swoim byciem, a nie rzeźbą, przypomina Merliona z Singapuru. Tylko tutaj mówimy o smoku. Teraz pokażemy wam night market, który rozkłada się tutaj o 18. Zobaczymy, czy wietnamski night market jest podobny do tego tajskiego. Dobra, na razie zaczęło się od jakichś tam szpargałów. Można sobie kupić biżuterię, można kupić zabawki, jakąś prostą elektronikę. Sprawdzamy, czy gdzieś jest jedzenie. Tu jak lubicie, to można sobie postrzelać do celu. Tam już widzę, ciuszki są, ale na razie, słuchajcie, nie ma jedzenia. To na pewno jest co innego. Jest elektronika, zabawki, ale gdzie tutaj znajdziemy coś do jedzenia? No dobra, słychać gdzieś lody.
A to znaczy, że wchodzimy na część jedzeniową. Lody tajskie. Od razu słychać po stukaniu. Thank you. Tych lodów sporo tu mają. Ale zaczyna się też normalne jedzenie. Są też miejsca, gdzie można sobie pojeść. Spoko jest. No tu takie naprawdę rzeczy można zjeść niecodzienne. Duriany też są, właśnie pan przygotowuje dla smakoszy, ale śmierdzi niesamowicie. Patrzcie, jaki ogromny jest ten targ. No i te owoce morza tutaj wyglądają na świeże, chociaż powiem szczerze, że nam jedna pani przewodniczka odradzała. Korzystając z tego, że idziemy w kolejce, to chciałam jeszcze dopowiedzieć, bo mi się przypomniała jedna rzecz, dla której się przyjeżdża do Da Nang. Jest to kompleks Bana Hills. To jest taki roller coastery, to jest taki park rozrywki, ale on słynie z takiej ręki wyciągniętej w górach. To są takie super zdjęcia i na Instagramie jest tego bardzo dużo. Wstęp tam kosztuje od 100 do $200, także zdecydowaliśmy się, że my nie robimy za bardzo roller coasterów i parków rozrywki, więc tam nie jedziemy, ale większość Koreańczyków, którzy tutaj przyjeżdżają, to przyjeżdżają właśnie po to. Podsumowując naszą wizytę na tym night markecie, jest on bardzo podobny do tych w Tajlandii. Jest tutaj dużo takich stanowisk, gdzie można kupić jakieś pamiątki, drobnostki i tak dalej. Jest dużo stanowisk jedzeniowych, ale one są głównie sfokusowane na owoce morza. Pani przewodniczka nam powiedziała, żeby tu raczej nie jeść tych owoców morza, bo one nie są takie nazbyt świeże, żeby lepiej się udać do jakiejś dobrej restauracji na owoce morza. Także my nie próbujemy, natomiast jest tu fajnie kolorowo i na pewno warto wpaść, zwłaszcza, że ten night market znajduje się zaraz obok tego mostu ze smokiem. Szybki obiad o 19, nudle z wołowiną, mamy jeszcze sosik ostry, no i Gabrielę, którą skręcają kiszki. Dokładnie. A teraz fragment z pozdrowieniami dla mamusi Celinki, która by tutaj wszystkich Wietnamczyków wyrzuciła z restauracji. Patrzcie tylko, jak oni tutaj jedzą. Wszystko, co im nie pasuje, rzucają pod stół. Wszędzie są śmieci i jest trochę taki, jak my to nazywamy, chlewik. Taki malutki. No, ale taka kultura. Po drugie, tutaj nie ma 30 sekund czy minuty, żeby ktoś nie przyszedł i nie opychał czegoś, sprzedawał czegoś, znaczy się przy stolikach. A po trzecie, tak wyglądają żeberka w Wietnamie. Tu nie ma zero mięsa, same kości. Więc zaliczyliśmy występ magiczny, zaliczyliśmy śpiewanie. 5 panów chyba było, proponując nam wymianę szkła w telefonie. Były kwiaty, były różnego rodzaju owoce i inne sprzęty. Co chwilę ktoś podchodzi i coś sprzedaje. Tak się je w Wietnamie, a przynajmniej w Da Nang. Jest już wieczór, prawie 9. Czekamy, czy punktualnie, żeby zobaczyć, czy punktualnie o 21 rozpocznie się show i zobaczymy, jak smok wziąnie ogląd. Ludzi wszędzie pełno, gęsto, wszyscy czekają i chcą znaleźć jak najlepsze miejsce do oglądania show. Porady, jakie czytaliśmy w internecie, to było tak, żeby nie stać w promieniu do 100 metrów od głowy smoka, bo inaczej będzie calutcy mokrzy. Podobno tam też fajnie się ogląda, ale my zobaczymy, jak to wygląda z dołu, żeby w całości widzieć. Niestety po tym pokazie trwało może 9 minut. Muszę przyznać, że smoczek trochę leniwy był. Wyglądało to tak. Dziękuję. Wyglądało to tak, że puścił 9 tych dymków. Potem była dosyć długa przerwa i zrobił tak 3 razy. Potem kolejna dosyć długa przerwa i 3 czy 4 razy puścił wodę. Także jak ktoś stał tam na moście zaraz obok głowy, calutki mokry, ale z tej perspektywy super to wygląda.
No dobra, słuchajcie, dzięki wielkie, że obejrzeliście, dzięki, że zostaliście do końca. Mamy nadzieję, że szczególnie show ze smokiem Wam się podobał. To był trochę nieplanowany, więc i taki robiony na szybko vlog, ale mimo wszystko mamy nadzieję, że był dla Was interesujący. Gdybyście kiedyś tu byli, to możecie się do nas odezwać, chętnie Wam we wszystkim pomożemy. A tymczasem lecimy do hotelu, a jutro jedziemy w nowe, wspaniałe miejsce. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć! Pa, pa!